Dzień dobry, mam na imię Robert. Dzisiaj ciekawe mydełko. Co prawda 14 luty już za nami, ale mydło, które Wam przedstawię, nawiązuje trochę klimatem do tego dnia, Dnia Zakochanych. Mydło, które traktuje o miłości. Noble Otter Eros Ambrosia. Eros Ambrosia Shave Soap. Amerykańskie mydło, 4 uncje. Swoją drogą spójrzcie na tą grafikę. Ten producent zasługuje szczególnie na uwagę, na uznanie ze względu na to, jak robi grafiki swoich produktów. Świetnie wykonane, solidne opakowanie, gruby plastik, nie ma się do czego przyczepić. Eros Ambrosia Noble Otter, 4-uncjowe mydło. Producent też podaje skład z grubsza, także widzimy już, zerkając na opakowanie, z czym mamy do czynienia. I jest napisane tak: bergamota, pomarańcza, czarny pieprz, whisky, kardamon, jaśmin, drzewo cedrowe, patchouli, piżmo i na końcu składnik, tajemniczy składnik love, miłość. Zobaczymy, czy faktycznie można utożsamić ten zapach tego mydła właśnie z miłością. Tymczasem przed goleniem, jeszcze zanim sięgnę po to mydło, zanim wydobędę je z tego opakowania, to zmiękczę zarost dobrym olejkiem. Tu mamy cytrusy, uderzenie cytrusów. Niesamowicie przyjemne. Niech sobie zmiękcza. A tutaj, jak Wam kiedyś pokazałem, można zakręcić butelkę jedną ręką, zakładając, że mamy tłustą. Proszę, nakręcona solidnie. Tak jest zrobiona. Nadmiar tego. Ależ to pachnie. Sam olejek to już jest aromaterapia, kochani. Mydło 4 uncje. Mydło do testów użyczył mi kolega Niedźwiadek, Karol. Dziękuję uprzejmie. Otwieramy. Taki kolor. Odrobinę do tygla. O, już czuję ten zapach. Odrobina do tygla. Zaraz będę wyrabiał pianę. To jest mydło na bazie łojowej. Proszę, taka nieduża ilość, 1/3 łyżeczki. Mydło plastyczne, dające się łatwo ugnieść w palcach. Wędruje na dno tygla. No, daje się dobrze przykleić, fajnie. Wycisnę mocniej, żeby rozpłaszczyć trochę, żeby ułatwić wyrabianie. Tutaj, jak słyszeliśmy, producent podaje taki skład, jaki usłyszeliśmy przed chwilą, powiedziałem. Ja tutaj czuję, na początek czuję na pewno pomarańczę i to dosyć mocno. Skórkę pomarańczową, taką wytrawną, trochę gryzącą, gdzie te olejki są takie, jak skórkę się przyciśnie, to tak pryskają olejki. To jest właśnie ten zapach. Już czuję na palcach. Pędzelek odpowiedzialny za wytworzenie piany. Epsilon, hiszpański pędzel z knotem 26 mm. Genialna rączka, dająca się łatwo chwycić w różny sposób. To jest borsuk. Zapach, powiedziałbym, że jest wytrawny. Na pewno nie jest to zapach taki, który mdli bądź dusi. Jest ciepły zapach. Na 100%, że wyczuwam tutaj pieprz i tą skórkę pomarańczy. Fajnie to się komponuje z olejkiem, który użyłem.
z tym cytrusowym olejkiem. Spójrzcie na dno tygla. Noble Otter, łojowe mydło z bogactwem składników. A pędzel skórka pomarańczy i pieprz, jak na razie. Przyjemny zapach. Na pewno mydła zrobione z miłością, jak tu producent nam też sugeruje. Golę się dzisiaj, przyjaciele, brzytwą, angielską brzytwą Bengal. Cieniutka, wąska, fryzjerska brzytwa, służąca zapewne też do podgalania, ale tak jak kiedyś wspomniałem w ostatnim filmie, kiedy używałem tej brzytwy, to właśnie tak w tamtych czasach, kiedy ona została wykonana, nie zwracano uwagi na to, żeby brzytwy były nie wiadomo jak szerokie, widowiskowe, tak jak teraz, chociaż bywały 7/8 i 8/8, ale myślę, że w przewadze były brzytwy takie 5/8 bądź 6/8. Jak dla mnie najbardziej optymalny rozmiar brzytwy to jest 6/8. 6/8. Wiecie, co tu jeszcze jest? Ta piana jeszcze wydobyła jeden zapach. Czuję trochę gryzący cedr, ale tutaj czuć paczulę. Kochani. Paczula i ta pomarańcza, już pierwsze uderzenie. Cytrusy parują szybko w perfumach i w ogóle. Raczej też cytrusy używa się w wodach kolońskich dla takiego szybkiego odświeżenia. Ja tutaj czuję paczulę. Paczula to jest utrwalacz do perfum. Pozwala na to, żeby perfumy długo utrzymywały w ogóle zapachy. Patrzcie, co się dzieje w międzyczasie. Żeby zapachy utrzymywały długo po prostu były trwałe. I paczula ma taki zapach, podobnie jak irys, podobnie jak szafran. To jest taki zapach, różnie można interpretować. Dla mnie kojarzy się z piwnicą, z takim zapachem starego budynku drewnianego, z zapachem kościoła. Tak mi pachnie paczula. A tymczasem ni z gruszki, ni z pietruszki zrobiła się fajna piana. Paczula. Tak jest. Dokładnie. Samej rzeczy. Fajna mokra piana. Zostawiłem trochę w tyglu na kolejne przejścia. A, to jeszcze muszę wycisnąć, bo jest duża ilość w węzełku. A czarny pieprz jest odpowiedzialny za orzeźwienie. Za to, żeby zapach był, kochani, orzeźwiający. Czarny pieprz w składnikach perfum, w składzie perfum odpowiada właśnie za takie odświeżenie. Odświeżający, dodający energii, świeżości zapachowi. Nie tylko perfumy, bo też inne kosmetyki, jak widzimy w mydle też. Nudno by było, gdyby wszystkie mydła pachniały jednym zapachem, bądź wcale. Właśnie po to producenci starają się o to, żeby zapachy ich mydeł były różnorodne. Patrzcie, co się dzieje w trakcie wyrabiania, jak ta piana jeszcze bardziej gęstnieje. Widzicie? To jest Noble Otter, niezawodne mydła. Proszę zobaczyć. Knot
tym pędzlu knot jest taki, że z łatwością oddaje pianę na zewnątrz. Kiedy się go ściśnie, z knota wydobywa się bez problemu piana. On oddaje tutaj węzeł. Tutaj węzeł nie jest mocno zbity, jest możliwość, żeby z niego wydobyć pianę bez problemu. Tak samo jest możliwość, żeby w trakcie pędzlowania ta piana właśnie tam się dostała do węzła. Patrzcie, co się dzieje. Paczula. No, wyjątkowo fajnie mi się pędzluje tym mydełkiem. Ciekawy zestaw. Jakoś tak się olejek przed goleniem i to mydło zgrały się. Super. Sięgnę zaraz po brzytwę. Brzytwa Bengal zabytkowa. Brzytwa, którą użyczył mi Michał. Mokasyn 86. Dostałem od niego, żeby Wam pokazać Wapienicę, Wisłę, Kamisori, którą widzieliście na poprzednich odcinkach. Kto nie widział, zapraszam. Nie będziecie musieli się daleko cofać. Tam jest Kamisori, którą mi użyczył. A tymczasem, kochani, Bengal. Taka brzytwa. Wiecie co? Zmierzyłem długość krawędzi tnącej 72 mm. To jest dopiero. Bengal na puncy, z tej strony napisane tu, a tutaj kto ją wykonał. Napisane jest TR Cadman & Sons Limited, Sheffield, England. Taki jest napis wytłoczony na puncy. Leciutka. Zobaczmy, ale to mydło wprawia w dobry nastrój, kochani. Świetnie zbalansowany zapach. Brzytwa jedzie po skórze, po tej treściwej pianie pachnącej. Cieniutki blank. Blank ma szerokość, przyjaciele, 13 mm. Nie wiem, ile to jest. 3/8, 4/8 cala. Tak. Bardzo długi blank, 72 mm. Jak na taką cienką brzytwę, naprawdę długi. Eros Ambrosia, Noby Oter. Potrafią stworzyć takie zapachy, że naprawdę chce się człowiek golić, bo to golenie jest przyjemne. Z tego względu, że jest pachnące. Wkrótce na moim kanale pokaże się kilka ciekawych rzeczy.
Więc zapraszam, odwiedźcie mnie, zapraszam do subskrypcji. Będziecie mieli możliwość zapoznać się już wkrótce z tym, co Wam pokażę. Z wiekiem człowiek ma coraz twardszy zarost. Mówię o sobie. Pamiętam, jak byłem młodzieńcem lata temu, jakiś czas temu, dosyć długi, no to ten zarost miałem bardziej miękki. Ale lata lecą i zarost staje się coraz bardziej twardy. Ale taka jest natura człowieka. Pierwsze przejście z grubsza zaliczone. Wiecie co? Ta piana jest tak treściwa, że ja będę musiał dodać odrobinę wody, bo teraz spłukiwałem wodę z blanku i czuję, że piana jest bardzo, bardzo gęsta. Dodałem wody i co się stało? Teraz jeszcze bardziej ją nawilżyłem i teraz ona będzie w większym stopniu zwilży zarost, który mam do zgolenia, ale wydajność mydła jest bardzo dobra. To nie jest puchata piana, ani to jest piana, o zobaczcie, to jest teraz to. To jest piana wartościowa. To nie tylko samo powietrze, ale składniki mydła. O, super. Rozpuszczone w wodzie. Do tego na kanale. A co Wam będę mówił? Odwiedzajcie mnie, zobaczycie. Coś dla malkontentów też będzie. Pozdrawiam malkontentów. Drugie przejście. Podwłos. No więc jak widzę i mogę się teraz przekonać, to mydło lubi wodę. W sensie, że powinna być piana bardziej rozwodniona. Teraz czuję, że zmiękczenie jest jeszcze lepsze. A co się dzieje po zgarnięciu piany? No jest śliskota. Film zostaje. To nie zgarniam brzytwą wszystkiego. Jeszcze te składniki nawilżające zostają na skórze. Chyba zaczepiłem ucho. Zaraz zobaczymy. Tutaj ze względu na długi blank czubek, czoło jest niezatępione. Tutaj jest kolec ostry, a nie szkodzi. W razie czego mam aun. Aun przed użyciem warto zwilżyć. Ten kamień mam już ładnych parę lat. No i można zatamować w ten sposób jakieś delikatne krwawienie. Zaczepiłem długi blank, zaczepiłem kolcem o ucho.
Taka sprytna, no już jest to dobrze, sprytna, leciutka brzytwa. No już jest fajnie. Ale powiem Wam, że taki kolec ma zaletę, bo osoby, które mają zarost, mogą sobie, zarost zostają jeszcze na twarzy, wąsa bądź brodę, mogą sobie profilować właśnie tym kolcem. Nawet pojedyncze włosy. Dla osób niewprawionych taka brzytwa o takiej szerokości może się łatwo wywinąć, ponieważ blank jest wąski, nie opiera się dobrze o skórę, a kiedy blank jest szerszy, no to ten oparcie jest w lepszym stopniu, jest oparty, a taki cienki blank trzeba bardziej trochę kontrolować. Ale taki blank ma zaletę taką, że łatwiej manipulować na nierównościach twarzy. Brzytwa głęboko drążona, co zapewne słyszycie. I w cudzysłowie sprytna. Proszę bardzo. Już jest bardzo dobrze. Mydło stworzone z miłością, jak producent tutaj napisał na obwolucie. Na obwolucie tego ładnego opakowania. Świetnie producent podchodzi do grafik. To naprawdę cieszy oko. Takie mydło, nawet gdzieś na półce w łazience postawione, cieszy oko grafiką. No proszę. Dobra piana. Paczula, pieprz. To, co teraz czuję. Co zostało z tego pierwszego zapachowego uderzenia. O, teraz już jest piana. Taka, jak powinna być na ostatnie przejście. Możliwie rozwodniona. Ale zapewniająca świetny poślizg. Tak, żeby ten kontakt krawędzi tnącej ze skórą już był bardzo dokładny. Ostatnie przejście. Bardzo ładnie. Goląc się takim długim blankiem, możemy wykorzystywać strony odpięte do połowy bądź środek. Widzicie? Tutaj piana jest mniej więcej po środku, więc unikamy kolca. Możemy też zaczynać od pięty do połowy blanku. Tą część blanku wykorzystywać. Nie musimy
cisnąć po całości. 72 mm takiej brzytwie to jest dużo. No, a teraz zgarnąłem pianę bliżej pięty. Widzicie? Jest bezpiecznie. Unikam tego obszaru. A golę się w ten sposób, że po prostu, jakby Wam to pokazać, unoszę grzbiet, unoszę kolec, a bardziej atakuję skórę od strony pięty. Golenie brzytwą nie jest trudne. Dla chcącego nic trudnego. Miesiąc nauki i się golicie. Kto chce. I jest elegancko. Piana jest śliska. Spójrzcie, tu nic nie sknie. Cały czas pozostaje poślizg, ale zapach jest super. I jest taki stonowany. To nie jest uderzenie w nozdrza, że wykręca nam nos. Z nadmiaru zapachu to jest wszystko stonowane. Policzki już są ogolone. Właśnie ten kolec się teraz przydaje. Widzicie? A teraz pięta. Także świadomie wykorzystujmy różne obszary długości blanku, tak żebyśmy do określonych miejsc, widzicie, teraz używam kolca. No trudno, żebym tutaj zajechał piętą, bo sobie brwi zgolił. Chociaż są tacy, co sobie brwi golą. Dla każdego coś dobrego. Spokojne golenie pod koniec dnia. Mamy czas, żeby się oderwać od tego, co było. Skupiamy się tylko na tym. Taki czas. Tutaj używam pięty. Widzicie? Pięta. To jest taki czas, że możemy się skupić tylko na sobie. Problemy gdzieś uciekają. Mydło ładnie pachnie, woda po goleniu również. Zyskujemy gładką twarz. Czasami się zatniemy, zdarza się. To też jest element golenia. Zobaczcie, pięta. Zazwyczaj tak się nie golę, bo używam raczej dalszej części blanku, ale chciałem Wam pokazać, że można wykorzystać piętę. Ta brzytwa jest akurat wąska do golenia tego zagłębienia. Tutaj, w ten sposób. No już. Zobaczcie. 3-dniowy zarost został pokonany. Zobaczmy, gdzie ewentualne poprawki. Taki poślizg umożliwia właśnie, który pozostaje po zgarnięciu mydła, umożliwia zrobienie poprawek. Już golenie skończone. Brzytwę ładnie pukamy, umyjemy
z nadmiaru pozostałości. Proszę, czyściutka. Po goleniu użyję wody hiszpańskiej, ale najpierw obetrę twarz nadmiaru wilgoci. W trakcie golenia nie czułem żadnego dyskomfortu. Piana jest neutralna dla skóry. Użyję wody hiszpańskiej, również od niedźwiadka. Plastic Shave Mersol. Taka woda o zapachu, zgadnijcie jakim. Kolor sugeruje. Jak miłość, to musi być oczywiście róża. Nie dużo, by nie przesadzić. Powiem Wam, że zapach nawet współgra z tym mydłem, ponieważ tutaj nie tylko róża jest. Ale się szybko wchłonęło. Tu tym nie tylko róża jest, to nie jest taka dobitna róża, sam jeden kwiatek. Tu jeszcze są takie jakieś składniki. Zapach jest jeszcze taki trochę ocieplony. A mydło, zostało jeszcze mydła w tyglu. Widzieliście, taką ilość użyłem niedużą ilość, 1/3 łyżeczki od herbaty. Użyłem tego mydła, a użyję jeszcze jego jako balsamu. Jeszcze fajniej. To, co zostało, spójrzmy na wydajność mydełka. Tak, żeby pocelować od razu do umywalki. Spójrzcie. To jest mydło. Ciągnąca się piana nie jest sucha. Dobra rzecz. Tymczasem zapraszam serdecznie na kanał. Dziękuję za wszelkie komentarze, za to, że jesteście, za kolejnych subskrybentów, że odwiedziliście mnie i postanowiliście zostać. Jestem Wam wszystkim wdzięczny i za wszelkie formy wsparcia i za krytykę również jestem wdzięczny, bo to jest normalne przecież. Tymczasem Eros Ambrosia. Takie mydło. Noble Otter. Pa, pa.